Za wszelką cenę. Po prostu za wszelką cenę. Pewnie większość przechodzi po prostu obok, zabierając z jego zwłok złoto i tyle. Ludzie zapominają o Sylwestrze. Nie ma on dla nich jakiegokolwiek znaczenia w grze i w zasadzie to racja. Mało kto roztrząsa, kim w ogóle był ten rycerz. A był patriotą, bohaterem, na jakiego ten świat nie zasługiwał, ale którego potrzebował. Dostał rozkazy i nie wahał się. Nie zdezerterował niczym Kurt, tylko z pieśnią na ustach popłynął na Korinis, by odzyskać rudę. Mimo tego, że wtedy wojna i tak już była przegrana. Ruszył do górniczej doliny i przybył do kopalni, rozpoczynając wydobycie zgodnie z planem, nadzorując pracę i dbając o porządek. Klimat tego rejonu nie był zbyt sprzyjający takim działaniom, łatwo można było postradać życie. I w imię czego? W imię kilku skrzyń z magiczną rudą. Na co kilka takich skrzyń by się zdało w sytuacji potrzeby ich aż 1000? Na nic. Mimo wszystko Sylwestro trwał na posterunku. Z poczucia obowiązku i konieczności. Zapewne wiedział, iż to nie miało najmniejszego sensu. Przegrana wojna, brak możliwości choćby odniesienia prostych zwycięstw. Nie wspominając o tym, że nawet szanse na opuszczenie kopalni były nikłe. Mimo to był zdecydowany i pewny siebie oraz konieczności wypełnienia rozkazów. Służbista o sztywnym karku aż do końca. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż wiedział, że są skazani na śmierć i zostanie wymordowanym i w tym miejscu to jedynie kwestia czasu. Nie bez powodu powierzył rudę skazańcowi, wiedząc, iż tamten już nie wróci do kopalni. Ba, dał mu nawet 2 rycerzy do pomocy, tak żeby ruda na pewno dotarła do celu. Honor, odwaga i poczucie misji. Poświęcenie samego siebie dla sukcesu operacji, dla dokonania tego, co trzeba było zrobić, nawet pomimo pewności o braku efektywności. Świadomość zagłady bywa przytłaczająca, obezwładniająca zimnym palcem strachu. Ilu na jego miejscu bez wahania porzuciłoby kopalnię i ludzi, by ocalić własne życie? Wielu. Ale nie on. Przygotował się na każdą ewentualność, w kieszeni trzymając zapiski o losie rudy tak, by na wypadek jego śmierci można było je odnaleźć. Wiedział, co go spotka. Być może istniało inne wyjście z tak trudnej sytuacji, ale nie dla niego. Odesłał rudę, wypełnił rozkaz i tylko to się liczyło. Został na posterunku i czekał, z wysoko uniesionym czołem i godnością trzymając miecz, gdy ze ścian dochodził grzechot pełzaczy. Nie uciekał. Nie stał nawet w miejscu, jedynie wyszedł naprzeciw, ginąc najbliżej gniazda pełzaczy, jako pierwszy z wielu, otoczony całym stadem. Istnieją na tym świecie idee, za które warto walczyć, a nawet postradać życie. Czy to była jedna z nich? Czy to był wystarczający powód, by poświęcić życie? Szaleńcza misja z góry skazana na porażkę. A może to tylko głupota, sztywne trzymanie się reguł i wierność Innosowi? Nie wiadomo. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Sylwestro odpowiedział szybko i pewnie zdecydowany w swoim osądzie. I zginął za niego, bez wahania, robiąc to, co uważa za słuszne. Wystarczy tego. Teraz serio. Poznajmy inną opinię na jego temat. Sylwestro był ofermą. Pozbył się 2 rycerzy oraz jedynego więźnia, który z jakiegoś powodu miał broń i zbroję i umiał naprawdę dobrze walczyć? Wielki paladyn razem z całą resztą swojego oddziału i skazańcami uzbrojonymi w kilofy zostali zmasakrowani przez pełzacze, nie zabijając ani jednego z nich, bo i ani jednego martwego nie widzieliśmy. Niedługo później przyszedł jakiś knypek, zwykły strażnik miejski z Korinis, świeżo upieczony najemnik lub początkujący mag ognia, w zależności od tego, kim chcieliście, abym był. I sam jeden wybiłem wszystkie te pełzacze, przebiłem się do ładunku rudy i odeskortowałem więźnia aż na przełęcz. A później na tegoż knypka Garond wrzeszczał za to, że ludzie Garonda wydobyli za mało rudy. Powinienem był przynieść lepsze raporty, co nie?